Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Soczówka i jako przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Futbolu Amerykańskiego chciałbym zaprosić do obejrzenia pierwszego w sezonie 2025 odcinka Oka Zebry. Jak co sezon postaramy się co tydzień omówić kilka sytuacji z meczów Polskiej Football Ligi. Na początek kilka sytuacji dotyczących jednego z najczęściej pojawiających się fauli, czyli fal startu. Omówimy zachowanie rozgrywających w kontekście tego faulu. Zgodnie z przepisem 7.1.2b4c rozgrywający nie może przed snapem wykonać żadnych gwałtownych, szybkich ruchów, które symulują rozpoczęcie akcji. Zakazane jest m.in. gwałtowne, szybkie wyrzucenie rąk do przodu, zwłaszcza połączone z nagłym pochyleniem górnej części ciała, czy gwałtowne klaśnięcie w dłonie połączone z wyrzutem rąk przed siebie, czy pochyleniem tułowia. Jeśli w takich sytuacjach snap nie zostanie wykonany od razu, to sędziowie potraktują takie zachowanie jako nielegalną próbę wymuszenia offside'u. Kilka przykładów z pierwszej kolejki. W tej sytuacji rozgrywający gwałtownie pochylił się, jednocześnie wyciągając ręce do przodu. Takie zachowanie symuluje rozpoczęcie akcji i jest to fal start. Biorąc pod uwagę, że jest to czwarta próba i do przejścia jest mniej niż 5 yardów, to tym bardziej należy potraktować to jako próbę wymuszenia offside'u. Kolejna sytuacja. Tutaj także widzimy gwałtowne wyciągnięcie rąk i nagły ruch ciała bez snapu. To także należy potraktować jako fal start. Co więcej, zwróćmy uwagę, że gdy chwilę później snap miał już zostać wykonany, to ruchy rozgrywającego były o wiele mniej szybkie i gwałtowne. I to jest z kolei przykład legalnego zachowania. Trzecia sytuacja. W tym przypadku także widzimy gwałtowne pochylenie ciała i wyrzucenie rąk do przodu, które symuluje rozpoczęcie akcji. Dla porównania dwie sytuacje z legalnym zachowaniem, w których nie ma faulu. W pierwszej z nich rozgrywający najpierw wystawił ręce przed siebie, następnie miał miejsce nieznaczny ruch ciała, był on całkowicie naturalny, a w dodatku od razu nastąpił snap. To jest legalne zachowanie. W drugiej sytuacji widzimy wyrzucenie rąk przed siebie, ale jednocześnie nie było żadnego ruchu tułowia, a snap miał miejsce od razu. Tu także wszystko jest w porządku. Pokażemy także dwa przykłady najpoważniejszego przewinienia osobistego, czyli targetingu. Pierwsza sytuacja pochodzi z meczu w Krakowie. Niezwykle zacięty mecz zakończony dogrywką. Popatrzmy na zawodnika ataku. Zawodnik po złapaniu podania został zaatakowany poprzez mocny kontakt przez obrońcę. Zawodnik ataku nie miał czasu, aby po złapaniu podania móc obronić się przed uderzeniem i był zawodnikiem bezbronnym. Obrońca z kolei nakierował się na niego i uderzył swoim kaskiem w kask zawodnika ofensywy. Z dostępnych ujęć wynika, że uderzenie zostało wykonane częściowo także ramieniem poniżej okolicy głowy lub szyi, ale przy ocenie targetingu to nie ma znaczenia. Liczy się tylko fakt, że miał miejsce mocny kontakt powyżej linii ramion zawodnika bezbronnego. Z dostępnego materiału wideo nie ulega wątpliwości, że miało miejsce nakierowanie się, mocny atak w głowę zawodnika bezbronnego, wystąpił także indikator targetingu w postaci zainicjowania kontaktu kaskiem. Flaga w tej sytuacji była słuszna. Druga sytuacja z targetingiem pochodzi z meczu w Białymstoku. W tej sytuacji miał miejsce targeting zarówno z przepisu 9.1.3, czyli mocny atak wierzchołkiem kasku, jak i z przepisu 9.1.4, czyli mocny atak w okolicy głowy lub szyi na zawodniku bezbronnym. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika. Zawodnik ten nakierował się na swojego przeciwnika i nabiegł z niewidocznej strony, pojawiając się przed nim w ostatniej chwili. Następnie zawodnik wybił się i uderzył przeciwnika w głowę wierzchołkiem swojego kasku. To wybicie się, połączone z oderwaniem stóp od ziemi, jest w tej sytuacji indikatorem targetingu. Wszystkie warunki faulu zostały spełnione, na boisku powinna pojawić się flaga. To wszystkie sytuacje w tym odcinku.
Dziękujemy za obejrzenie. Oczywiście w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku i kanału na YouTube. Wszystkim drużynom życzymy powodzenia w kolejnych meczach i do usłyszenia w następnym odcinku.